Początek XVI wieku był czasem wielkich zmian politycznych i zagrożeń dla Królestwa Polskiego. Od południa i południowego wschodu narastała presja ze strony gospodarstwa mołdawskiego, które wciąż balansowało między podległością lenną wobec Polski, a rosnącym wpływem Imperium Osmańskiego. Mołdawia, strategicznie położona między Karpatami a Morzem Czarnym, była kluczem do kontroli nad handlem, wpływami regionalnymi i bezpieczeństwem południowych rubieży Królestwa Polskiego. Zatem po raz kolejny bardzo dobrze widzimy, jak od setek przecież już lat od czasów plemiennych i wcześniejszych środkowa Europa była bardzo ważna, spajając nasze ziemie poprzez szlaki handlowe z resztą świata. Tradycyjnie od końca XIV wieku Mołdawia uznawała zwierzchnictwo Polski, ale jej status był bardzo niestabilny. Gospodarowie często zmieniali lojalność w zależności od układu sił w regionie. Gdy w roku 1527 na tron mołdawski powrócił Piotr IV Raresz, notabene brat słynnego Stefana Wielkiego, który bardzo mocno dał nam wcześniej w kość, sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała. Raresz, podobnie ambitny i charyzmatyczny władca, chciał odbudować dawną potęgę swojego państwa. Choć formalnie uznał zwierzchność Polski, szybko zaczął prowadzić zupełnie niezależną politykę, zbliżając się bardzo blisko do Turków i nawiązując kontakty również z Habsburgami. Miał w głowie jeden wyraźny cel – pełna suwerenność Mołdawii i odzyskanie wpływów na terenach Pokucia, czyli ziem, które w przeszłości wchodziły w skład Mołdawii. Pokucie, ale o czym ja tutaj mówię? Jest to malowniczy region, strategicznie istotny na pograniczu dzisiejszej Ukrainy, który od lat stanowił bardzo zapalny punkt w stosunkach polsko-mołdawskich. Dla naszego wtedy kraju był to bufor chroniący przed najazdami z południowego wschodu, a zarazem też bogaty obszar gospodarczy. Natomiast dla Mołdawii ziemia odebrana przez sąsiada, o której odzyskanie zabiegała elita i sam gospodar. W roku 1530 Piotr Raresz rozpoczął swoją ofensywę. Jego wojska zaczęły pustoszyć Pokucie, niszczyły polskie osady i zagrażały miastom, takim choćby jak Kołomyja. Nasz król Zygmunt I Stary nie mógł pozwolić sobie na bezkarne działania Mołdawian. Choć początkowo próbował rozwiązać konflikt dyplomatycznie, to ostatecznie zdecydował się na stanowczą odpowiedź wojskową. Wysłał na Pokucie doświadczonego dowódcę, hetmana wielkiego koronnego Jana Tarnowskiego, wtedy jednego z najwybitniejszych wodzów tamtych czasów, znanego z nowoczesnych metod prowadzenia wojny i niezachwianej lojalności wobec swojego króla. Sam Tarnowski rozpoczął kampanię od koncentracji wojsk na południowo-wschodnich rubieżach królestwa. Wojska koronne ruszyły w głąb Pokucia w celu wyparcia Mołdawian i zabezpieczenia terytorium. W tym kontekście doszło do bitwy pod Gwoźdcem. Starcia mniejszego niż sławny Obertyn albo mniej sławny, o którym zresztą powinniście wiedzieć, zatem zapraszam Was do obejrzenia odcinka o tej właśnie bitwie na moim kanale, ale też znaczącego jako etap przygotowań do rozstrzygającego uderzenia w całym tym konflikcie. Była to potyczka też zwiadowcza i manewrowa, mająca na celu tak naprawdę rozpoznanie pozycji wroga i sprawdzenie jego możliwości bojowych. Oczywiście dla samego Tarnowskiego był to też sprawdzian morale i organizacji własnych oddziałów, które miały wkrótce stanąć naprzeciwko dużo bardziej liczniejszego wroga. Pamiętajmy, konflikt ten nie był wojną dwóch państw, ale był częścią większej gry politycznej w tymże regionie. Imperium Osmańskie, które patronowało tutaj Mołdawii, bacznie obserwowało rozwój wydarzeń. Z kolei Polska starała się utrzymać wpływy bez wchodzenia w otwarty konflikt z Turkami, balansując na pewnej krawędzi. Cała kampania roku 1531 była zatem nie tylko konfliktem zbrojnym, ale także skomplikowaną rozgrywką. Bitwa, o której za chwilę Wam opowiem, pod Gwoźdcem, to tylko jeden z epizodów, ale bez jego zrozumienia trudno w pełni pojąć wagę i kontekst samej bitwy późniejszej pod już Obertynem. W nocy z 18 na 19 sierpnia roku 1531 armia koronna dowodzona przez wspomnianego wcześniej hetmana koronnego przemieściła się przez
Żabokruki i dotarła do Obertyna, oddalonego około 10 km od Gwoźdca. W tym miejscu czekały już ściągnięte wcześniej z Kołomyi chorągwie hetmańska dowodzona przez Słupeckiego i Trzebieńskiego oraz chorągiew strażnicza dowodzona przez Sieniawskich i Ciołka. Łącznie siły te tutaj liczyły około 600 ludzi. Sama noc w tamtym czasie była pogodna, a teren pozbawiony większych przeszkód wodnych czy też leśnych, co sprzyjało utrzymaniu szybkiego tempa marszu. I tak po krótkim postoju w Obertynie o świcie armia Tarnowskiego ruszyła dalej, kierując się na południowy wschód. Postój nastąpił dopiero w miejscu przeprawy przez Czerniawę przy dzisiejszej osadzie Winograd, a punkt ten znajdował się około 12 km od Obertyna i 5 od Gwoźdca, bronionego w tymże już czasie przez polskiego dowódcę Włodka. Hetman Tarnowski postanowił uzyskać dokładne informacje o sytuacji pod zamkiem i wysłał zwiad. Pierwsze doniesienia mówiły o 10-tysięcznej armii mołdawskiej, co sugerowało mu dwukrotną przewagę liczebną. W związku z tym sam Tarnowski zachował daleko idącą ostrożność i wysłał drugi podjazd pod dowództwem doświadczonego porucznika Marcina Trzebieńskiego. Jego niewielki, 8-osobowy poczet złożony był z 5 husarzy, 2 kopijników i 1 strzelca. I tym razem w końcu informacje okazały się dużo bardziej dokładne, a jednocześnie też i pożyteczne. Obolegających zamek Mołdawian miało być tylko 6 tysięcy, a więc znacznie mniej niż zakładano to po raz pierwszy. W takim wypadku Tarnowski zdecydował się na natychmiastowe uderzenie, uznając, że zwłoka grozi upadkiem samego zamku oraz utratą tak ważnego efektu zaskoczenia, który mógłby przynieść strategiczną przewagę na polu bitwy. Dowódcy mołdawscy, Barnowski i Wład nie zadbali bowiem o odpowiednie zabezpieczenie swoich tyłów. Nie rozstawili straży wzdłuż dróg biegnących z krajem lasu między Gwoźdcem a rzeczonym wcześniej Winogradem i byli zupełnie nieświadomi tego, że w ich bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się polska nadciągająca armia. Sytuacja terenowa nie sprzyjała naszej stronie. Od wroga oddzielał ją 4-kilometrowy pas lasu, przez który prowadziły aż 2 drogi. Jedna wzdłuż wschodniego skraju, biegnąca przy rozlewisku Czerniawy i łącząca się z traktem kołomyjsko-śniatyńskim, natomiast druga, leśna ścieżka prowadząca zachodnim skrajem lasu i omijająca Gwoździec od północy. Do każdej z tych dróg należało wcześniej przeprawić się przez bagnistą Czerniawę, co stanowiło duże ryzyko, bo Mołdawianie mogli z łatwością urządzić tam zasadzkę i zaatakować rozciągnięte w marszu polskie chorągwie na dużą odległość. Hetman, również świadomy tego zagrożenia, wybrał drugą zachodnią drogę, mimo że była węższa. Dawała ona jednak możliwość niezauważonego podejścia pod las, a następnie wyprowadzenia wojsk na otwartą przestrzeń, co dawało lepsze warunki do rozwinięcia natarcia. Owa przestrzeń to płaskowzgórze leżące na północ i północny zachód od samego zamku, wznoszące się na wysokość niemal 400 metrów. Płaskowzgórze dominowało nad Doliną Czerniawy i umożliwiało uderzenie jazdy, husarii i pomieszanych z nimi kopijników z korzystnej wyższej pozycji. A Mołdawianie, chcąc odeprzeć ewentualny atak, musieliby zaatakować pod górę i oskrzydlić dodatkowo polskie szyki szerokim łukiem od zachodu. I aby temu zapobiec, Tarnowski zdecydował się wysłać do przodu straż przednią, oddział kilkuset jeźdźców, który miał związać walką siły nieprzyjaciela i wytrzymać ich napór aż do momentu, gdy reszta wojsk wydostanie się z lasu i uszykuje do samej bitwy, co tutaj będzie mieć bardzo istotne znaczenie. Straż przednia, wysunięta mniej więcej 2-3 km przed główne siły, składała się z chorągwi Święcickiego w liczbie około 200 ludzi, Sieniawskiego około 100 i Herburta też około 100, co łącznie mogło dać niemal 400 jeźdźców, w tym niemal 240 husarzy, prawie 100 strzelców i 50 kopijników.
Zatem jak widzimy, husaria była tu najliczniejsza, ale inne jednostki też były bardzo ważne. Dodam też tutaj jedno, byli to żołnierze dobrze wyszkoleni, również doświadczeni, a głównie szlachta ruska. Sieniawski i Święcicki służyli wcześniej w obronie potocznej, a ten drugi brał udział także w wojnie pruskiej, o której opowiadałem w innym odcinku, gdzie również był to czas, gdy po raz pierwszy na polach bitew zasłynęła nasza lekka jazda husaria pod Pasłękiem. Po przekroczeniu Czerniawy i szybkim marszu przez las oddziały Święcickiego wyszły na otwarte pole i rozwinęły swój szyk bojowy. Kopijnicy na czele, później husaria szerokim frontem, a strzelcy z łukami z tyłu. Rozpoczęło się pierwsze bezpośrednie uderzenie na pozycje mołdawskie. Początkowe natarcie Polaków spotkało się z bardzo silnym oporem. Mołdawianie pozostawili tylko niewielką część sił pod samym zamkiem, natomiast całą resztę skierowali przeciwko atakującym. Główne siły polskie jeszcze nie dotarły, co było tutaj bardzo krytyczną sytuacją. Po skruszeniu kopii w pierwszym ataku husarze i kopijnicy rozpoczęli niestety odwrót. Nie próbowali kolejnego natarcia, a zamiast tego, walcząc bronią białą, cofali się w kierunku zachodnim, wyczekując właśnie tego wsparcia, które mogło dać im przewagę na polu bitwy. I by uniknąć całkowitego rozbicia, jak widzimy, początki nie były po naszej myśli. Święcicki wysłał gońca z rozkazem przyspieszenia marszu przez las. Droga była jednak wąska, zatorowana przez przemieszczające się przecież tam oddziały. Po pewnym czasie nadszedł strażnik polny Mikołaj Sieniawski z jeźdźcami w liczbie 330, gdzie 46 byli to kopijnicy, niemal 200 kolejni husarze i niemal 100 strzelcy. I jego uderzenie na lewe skrzydło nieprzyjaciela zatrzymało marsz Mołdawian, jakże było to potrzebne, i zepchnęło ich nieco w stronę Gwoźdca. I wtedy Święcicki również powrócił do ofensywy. Mołdawianie chcieli za wszelką cenę zmienić przebieg tego starcia i w ciągu następnych godzin miały miejsce 3 kolejne ataki z ich strony. Wszystkie odparte. Polska jazda, choć znacznie mniej liczna, wykazała wyższość w samej walce wręcz. 700 jeźdźców utrzymało pozycję przeciwko przeciwnikowi przewyższającemu ich liczebnie, uważajcie, aż 10-krotnie. Dzięki zdolnościom dowódczym oraz determinacji takich oficerów jak Święcicki, Sieniawski, Herburt, Pretwicz, Słupecki, Borowski, Terlikowski, Wielgosz i następni oraz dzięki działaniom reszcie wojsk wychodzących właśnie z lasów w odpowiednim momencie i już chyba ostatnim, siły te w końcu mogły się należycie rozwinąć i przygotować do bardzo ważnego ataku. Z czasem wraz z przybyciem kolejnych chorągwi przewaga zaczęła tylko przechylać się na naszą korzyść. I gdy Mołdawianie w końcu dostrzegli, że kolejne oddziały przeciwnika wchodzą do walki z marszu, ich morale zaczęło drastycznie spadać. Wtedy niespodziewanie z zamku Gwoździec ruszyła chorągiew dowodzona przez Włodka, uderzając na ich tyły. W tym momencie sytuacja stała się jednoznacznie już przesądzona. Otoczeni Mołdawianie wpadli w panikę, atakowani z każdej możliwej strony. Część rzuciła się do ucieczki na południe, inni próbowali przeprawiać się przez Czerniawę. Bitwa została rozstrzygnięta, ale rozpoczęła się pogoń. Z krwawej łaźni, która rozegrała się pod zamkiem, uciekinierzy ginęli od łuków, kopii i szabel. Sam pościg trwał aż do granicy mołdawskiej, około 25 km od samego pola bitwy. Rozkaz królewski był wyraźny, zabraniał jej przekroczenia, więc wojska polskie zatrzymały się przed nią, a hetman Tarnowski po raz kolejny udowodnił lojalność i wierność rozkazom monarchy. Straty Mołdawian były naprawdę wysokie, około 2000 zabitych, czyli 1/3 armii, i 1000 dostało się do niewoli. Wśród jeńców znajdowały się bardzo ważne osoby z otoczenia samego gospodara, a Tarnowski, nie chcąc uszczuplić sił eskortom lub trzymać wrogów blisko granicy, nakazał ich wszystkich pozabijać. Uzasadniał to troską o bezpieczeństwo własnej armii. Taki sam los spotkał później prawie 1500 jeńców moskiewskich pod Starodubem.
Choć współczesna ocena jednoznacznie wskazuje na, niestety powiedzmy to sobie szczerze, pospolitą zbrodnię wojenną, to w ówczesnych czasach nie było to nic nadzwyczajnego i nie było to zaliczane czy widziane w takich kontekstach. A kto był głównym architektem zwycięstwa pod Gwoźdcem? Chociaż Tarnowski podjął decyzję o ataku, opracował trasę i sam plan, nie brał bezpośredniego udziału w zmaganiach. Bitwa została rozstrzygnięta przez jego podkomendnych. Największe zasługi przypisuje się Sieniawskiemu, który pierwszy ruszył na pomoc Święcickiemu. Organizował samo bardzo ważne rozwinięcie wojsk i bezpośrednio dowodził działaniami. Natomiast Tarnowski pojawił się dopiero w końcowej fazie i zarządził ostateczny pościg. Po samej bitwie wojsko odpoczywało jeszcze 2 dni w okolicach Gwoźdca. W końcu dotarła też tutaj artyleria, dostarczono niezbędne zaopatrzenie, naprawiono także uszkodzenia w umocnieniach. I tak oto pod wieczór 21 sierpnia sam hetman Tarnowski zasiadł do pisania listu do króla, chcąc donieść o swoim wielkim zwycięstwie i pokonaniu wroga, ale dokładnie w tym samym czasie pojawił się u niego goniec z samego zamku, przynosząc bardzo alarmującą wiadomość. Dużo większe siły mołdawskie właśnie przekraczały granicę Królestwa Polskiego. Ale wiecie co? To już jest całkiem inna historia, o której opowiadam wam w innym odcinku o bitwie pod Obertynem, do którego też was przy tej okazji zapraszam. A co w ogóle myślicie dzisiaj o starciu pod Gwoźdcem? Czy była to kolejna wielka, chwalebna karta husarii? Czy może hańba zbrodni wojennej samego hetmana? Zapraszam do komentarzy poniżej. A dzisiaj dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam!